Pop Goes 2 został oficjalnie anulowany. Była to piąta próba stworzenia sequela Pop Goesa po Silent Night, Encore, Pop Goes 2 2016 i też pierwszej wersji tego obecnego Pop Goesa 2. Pop Goes jest fangame'em, na którego rzucono jakąś klątwę. Już sama pierwsza gra miała masę problemów, by ostatecznie wyjść, a wszystkie następne sequele, cóż, oficjalnie team poddał się z próbą stworzenia sequela i najpewniej nigdy nie dostaniemy prawdziwego oficjalnego Pop Goesa 2. Nieoficjalnego możliwe, że też nie z powodu całej tej klątwy. Pop Goes Arcade 2 to jedyna druga część z serii Pop Goesa, jaka wyszła i na tym raczej pozostaniemy. Jak zostało wyjaśnione w poście, który zwiastował anulowanie gry, cały ten projekt hybryda, który pojawił się na sam koniec, niedługo przed anulowaniem, to Pop Goes Reprinted. Ten projekt obejmował dwie różne gry, Pop Goes 1 The Black Rabbit, czyli remake oryginalnego Pop Goesa, a także Pop Goes 2 The Dead Forest, czyli uszczuploną wersję tej drugiej gry, która się miała pojawić. The Black Rabbit miał być dosyć poważnie zmienioną wersją jedynki. Nie mamy jeszcze wszystkich informacji na ten temat, ale mogę dla przykładu pokazać parę upublicznionych już renderów, jak pokoje z nowej wersji pizzerii, niedokończona jadalnia i nasze stanowisko komputerowe. Generalnie widać, że panują tutaj znacznie ciemniejsze, mroczniejsze klimaty niż w oryginalnym Pop Goesie. Umeblowanie jest też znacznie bardziej odmienne przy różnych pokojach. Raz podłoga jest w szachownicy, a raz nie. Pokoje są bardziej creepy i wszystko wygląda to bardzo fajnie. Drukarki 3D też są pokolorowane, każda w kolorze pokoju, w którym się znajdujemy. Jest też nowy telefon, który pojawił się jako grywalne demo z odświeżonym designem, też fajnie wygląda. No i w porównaniu z oryginałem zmienił się też kolor jednego z pokoi, co wpłynęło na kolor jednej z drukarek. Gra miała mieć też dużo więcej voice actingu. Jeśli chodzi o jumpscary, był tutaj taki trik, który polegał na tym, że im bardziej stróż nocny był przestraszony, ekran robił się coraz ciemniejszy, dzięki czemu w ostatnim momencie było tak ciemno, że jumpscare mógł przyjść totalnie z ciemności i każdy animatronik z każdej strony, jak rozumiem. The Black Rabbit oczywiście używał zoptymalizowanych modeli animatroników Pop Goesa, tych samych, które później w dwójce mają się pojawić jako Heartlessy. Wiemy też, że minigierki pomiędzy nocami miały nie być już w takim typowym 2D jak zawsze, ale w 3D, bazując na mechanikach na poziomie PSA 1 czy coś koło tego. Wyszła mała demoka, w której można było przetestować, jak to miałoby wyglądać. Wiemy też, że miały się tam pojawić tak zwane Nox animatroniki, czyli na dobrą sprawę przeciwieństwa Luxów. Minigierki miały być mniej więcej takie same jak w oryginale, ale Noxy miały powstrzymywać nas przed zmienianiem się w Luxy. Zdaje mi się, że to tyle z Black Rabbita, co na ten moment zostało upublicznione. Jeśli pojawi się więcej szczegółów, to najprawdopodobniej będzie to można znaleźć na moim Twitterze, bo retweetuję wszystko na temat Pop Goesa, co zostało opublikowane. Jeśli chodzi o Pop Goes 2, na ten moment pokazane zostało już dosyć sporo, a obecnie prowadzony jest projekt tzw. Pop Goes Memories, który wyjawia i szerzej opisuje wszystkie 24 postacie z gry. Jakie postacie tu chodzi, to jeszcze ciężko stwierdzić, ale można się domyślić, że mamy tutaj zwyczajny zestaw, czyli piątkę, Epitome piątkę, Heartlessy piątkę, Black Rabbita, Stringsa, Gemgrave Stone'a, Simona, prawdopodobnie cameo animatroniki z Pop Goes Arcade 2, czyli Lily, Owen i Cody. Możemy mieć też Luxy i prawdopodobnie jakieś animatroniki, których jeszcze nie znamy, nie zostały upublicznione. Zwykły team i Epitome są już za nami, teraz wchodzą Heartlessy i tak dalej. W Pop Goesie 1 wiemy o tym, że Fritz ma swoje biuro i nic poza tym, ale jak okazało się w Pop Goesie 2, jest tego znacznie więcej niż się spodziewaliśmy. Oryginalnie mogło to być malutkie biuro, ale teraz mamy cały magazyn, The Warehouse. W magazynie mamy 11 różnych kamer, których moglibyśmy użyć, sprawdzić. Pokój z finalnej kastenki Pop Goes Arcade 2 to tzw. North Office, a my znajdowalibyśmy się w South Office, mniej więcej na środku mapy. Oczywiście znajdowalibyśmy się tam w oryginalnym pierwszym Pop Goesie 2. Ta część gry w Pop Goes Reprinted wygląda trochę inaczej.
Magazyn miał 2 biura, schowek na rzeczy, kotłownie, póki do drukowania części, do tworzenia mechanizmów, ładowarki dla wszystkich animatroników Powerwowsa, a także te 2 korytarze, gdzie jeden z nich został pokazany na teaserze z Heartless Blake'iem. W tej historii, po tym jak Simon zabił Fritza i uwolnił się, zniszczył Stringsa, rozbierając go z części, zabrał mu 2 ręce, te 2 małe rączki na dole i te tak zwane skrzydła, a także moduł ciekawości, który wykorzystał w późniejszym czasie. Zniszczył też główny zestaw animatroników i zabrał ich serca. Urządzenia służące za ich osobowość, a także połączenie z Weaselware, by stworzyć Epitom animatroniki, które będzie mógł bezpośrednio kontrolować i programować. Gdy Epitomy były pokazane, nie widać było ich całkowitych modeli, bo zawsze jakaś część ciała była ukryta. Przy Popgousie była to lewa ręka, przy Blake'u prawa, ale po anulowaniu gry zostało wyjawione, co było nie tak z tymi częściami. Były to części Stringsa. Blake i Popgoose dostali jego ręce, Sarah i Saffron dostał jego małe rączki wszczepione w kręgosłupy, a Stone dostał skrzydła. Simon stworzył te animatroniki, raczej widać też, że design jest podobny, a powodem, dla którego użył części Stringsa, to z części był dlatego, by zniszczyć dziedzictwo Fritza, a po części, bo uważał, że części Stringsa były szczęśliwe, wartowne. Poza sercami, Heartless animatroniki miały także moduły umysłu, które odpowiadały za przetrwanie i w przypadku, gdy serce zostało zabrane, stawały się bardzo groźne. Celem Simona jest rozwijać się, do tego zmusza go jego moduł ewolucji i nigdy nie będzie usatysfakcjonowany swoim rozwojem. Głównym celem Epitomów jest to, jak zostało powiedziane w Memories i prawdopodobnie coś wcześniej w komentarzach, co nie do końca pamiętam, porywać ludzi i zdobywać od nich informacje na temat świata, też torturować itd. Robot Simon wdał się w oryginał, ale na inny sposób. Na dobrą sprawę to jest masa podobieństw między nimi. Już Popgoes Arcade 2 pokazał, że jak bardzo Simon Fitzgerald był pozbawiony uczuć i jedyne o kogo dbał to o siebie samego, czy co najwyżej o swoją rodzinę. Zabijał dzieci dla własnych celów, tak samo jak planował to robić Simon Robot z dorosłymi ludźmi. Oboje robili to z ukrycia, oboje z pizzerii z animatronikami. Na dobrą sprawę obaj przyczynili się do silnego uszkodzenia Fritza. Z powodu mordercy miał miejsce The Bite of 87, a Simon Robot wydrukował Black Rabbita, który zabił Fritza. W obu przypadkach przy użyciu animatronika podobnego do Toy Bonniego. Obaj nieumyślnie sprawili, że niewinne animatroniki stały się groźnymi postaciami mogącymi kogoś skrzywdzić, a nawet zabić. No jeśli Simon Robot podoła wyzwaniu i zacznie swoją akcję z Epitomami, na pewno stanie się taką samą legendą jak oryginalny Simon. Oboje udawali kogoś innego, by zyskać zaufanie innych. Powiązań jest sporo i możliwe, że nie wychoczyłem wszystkiego, ale tak co, podoba mi się to. Pewnie wyjdzie tego więcej, gdy wszystkie informacje z gry zostaną upublicznione. I ogólnie w każdej części Popgoes 2 mieliśmy grać jako tak zwany Frayed Strings, czyli zniszczona wersja Stringsa. Bez modułu ciekawości, bez niczego, po prostu animatronik. Jeśli miałbym zgadywać, to ta wersja jest po prostu posłuszna. Niewiele myśli, niewiele się zastanawia, po prostu robi. Robi to, co każe mu postać, która jest już zasugerowana w podpowiedziach z kodu źródłowego, którą jest prawdopodobnie Fritz. Brzmi jak Fritz. Coś z tym Fritzem będzie na pewno patrzył, że jeden z blueprintów mówi o jakimś mechanizmie wszczepionym w jego mózg i ma to zostać niedługo rozwinięte w jakimś tweetie. Póki co, to codziennie można dostać nowe reveale. Codziennie na Twitterze Kane'a, koło 21 i później, więc polecam zafollowować, nie oczekiwać jakichś przyszłych filmów, bo kiedy cała fabuła zostanie wyjawiona, zamierzam zrobić jakiś ogólny, finalny odcinek, który wyjaśnia, co się działo od samego początku do końca. Może jeden, może parę, może sobie bardziej szczegółowe, może jeden o fabule, a drugi o mechanikach, ale póki co będzie przynajmniej jeden odcinek, więc czekajcie na niego. No dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do jakichś waszych przemyśleń na temat Popgoesa, jeśli macie coś ciekawego do dodania. Dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach.